Dobra, dzisiaj miałem nie nagrywać, ale na szybko Wam przedstawię dzisiejszą koncepcję. Wziąłem sobie dużego Nasdaqa, jeden kontrakt, z tego względu, że obstawiałem, już Wam mówię co. Zobaczcie. Wczorajszy dzień zakończył się, sekundkę jeszcze. Wczorajszy dzień zakończył się, no mniej więcej close bootu, tak? I teraz ogólnie mamy do czynienia z dużą świeczką wzrostową. ATH jest tutaj na tych poziomach, zobaczcie. Docelowo przy takich sytuacjach staram się znaleźć miejsce do wejścia, żeby przetestować to ATH i nawet jakby większą pozycją tutaj sobie wejść, żeby po prostu mniejszy ruch zgarnąć, ale żeby wyjść na ATH. I teraz tak. Ta pozycja jest gdzieś z okolic porannych. Ja gdzieś tutaj na pierwszej odwrotnej wchodziłem 10:26 czasu polskiego, więc zobaczcie, na tej świeczce tutaj wchodziłem w pozycję. Z tego względu, że przejdźmy sobie na H1. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Ja liczyłem od samego początku, dzisiaj od rana, że będzie korekta do średniej EMA i testowane będą górne poziomy tutaj wczorajszego dnia, tak, czyli te poziomy i ATH jeszcze wyżej. I teraz zobaczcie, jaki tutaj knot wystąpił. Jeżeli mamy do czynienia z knotami, to często jest taki knot po prostu knot wyciągany, taki knot jest sygnałem do wejścia w pozycję i należy tutaj nad średnią EMA 21 szukać wejścia w pozycję, nie? No i to tutaj tego szukałem właśnie. Testu od EMA 21, gdzieś przetestowania tego EMA 21 i w tym knocie chciałem się zebrać po prostu z pozycją. Tak to mniej więcej wyglądało. I teraz ustawiłem sobie target maksymalny na dzień dzisiejszy, bo wczoraj albo przedwczoraj przeholowałem z targetem i z 750 konsystencji teraz wymaga ode mnie $1000. Także tak to mniej więcej wygląda, a że z rana miałem stratę jeszcze przed tym, bo szukałem tutaj gdzieś shortów albo longów wcześniej, chyba longów wcześniej wyszedłem ze stratą, trochę obsrałem zbroję i po prostu tak to wygląda, że jestem na stracie $362, natomiast szybko swój błąd naprawiłem i staram się tutaj mniej więcej wyjść na plus $1000. Docelowo tyle brakuje do zamknięcia pozycji i będziecie świadkami właśnie jak to wyglądało. Stop loss, no mniej więcej ja nigdy nie patrzę, wiecie, ja nigdy nie patrzę na risk ratio. Stop loss był wcześniej tutaj równo z tą świeczką, nie? O tak. $410, mniej więcej 3:1, ale ja kompletnie na to nie zwracam żadnej uwagi. Także tak to wygląda. Może się niedługo pozycja zamknie, będziecie świadkami zamknięcia pozycji. No i jeden duży kontrakt po prostu zaryzykowałem. Nie wchodziłem tu na mikrokontrakty, bo potencjał po prostu był tylko w mojej opinii na przetestowanie ATH, więc tu nie było za bardzo miejsca, żeby się zbierać na małych kontraktach i szukać ruchu na 200-300 punktów dzisiaj. Więc gdyby to była inna sytuacja, no to bym po prostu wchodził i skalował pozycję, a tutaj nie było po prostu takiej możliwości, dlatego otworzyłem jeden duży kontrakt od razu. Ok, ponawiam wejście. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Bronią tej średniej, nad VWAP-em docelowo mam kilka stówek na stop loss ewentualnego. Dobra, zabezpieczam tu pozycję. Sytuacja wygląda tak, że dołożyłem tutaj buy stopa wyżej tych high tutaj i dalej będę szybko reagował, bo chodzi o to, że rynek się otwiera dopiero za 40 minut. No i tutaj ten ruch stracił dynamikę, przetestowane high, więc jest docelowo ryzykownie tutaj trzymać tą dalej pozycję. Jestem w zysku, więc wolę wszystko pozabezpieczać. Dobra, muszę się w ten sposób zabezpieczyć, bo będę przechodził na mikrokontrakty po otwarciu. No i tutaj już po prostu to jest ostatnia pozycja na dużych kontraktach, z tego względu, że rano nie ma dynamiki rynku, nie ma tyle wolumenu, więc pozwalam sobie na większe ryzyko z krótszym stop lossem. Natomiast na większym wolumenie po otwarciu Ameryki ja już sobie na takie ryzyko nie pozwolę. Dlatego muszę w ten sposób reagować. Zabezpieczyć pozycję przed otwarciem Ameryki, bo Ameryka wejdzie i może się zdarzyć wszystko, więc wolę nie ryzykować. Dobra, muszę tutaj zabezpieczyć pozycję, bo zobaczcie na H1, która się wyrysowała. Ta była wyciągana, ale kolejna, no nie wiadomo jak się tutaj skończy, więc docelowo wolałem zabrać ten zysk, który mam do zabrania i poczekam na otwarcie
Ameryki, redukując ryzyko. W tej chwili zysk wygląda w ten sposób. Więc czekamy na otwarcie Ameryki. Dobra, wszedłem właśnie w kolejną pozycję. Ciężko idzie to ATH, bo zobaczcie, praktycznie siedzą w miejscu. No i tak wybijają się z tego, wybijają i ciężko jest z tego się wybić, ale patrzę głównie tutaj na S&P i S&P ma okrągły poziom na, tutaj jest 6600 i ten okrągły poziom moim zdaniem na S&P powinien być testowany. A co za tym idzie? Jeżeli tutaj będzie przetestowane 6600, to podejrzewam, że mniej więcej te same poziomy będą, jeżeli chodzi o przetestowanie ATH. Więc S&P przetestowałoby tutaj sobie 6600, a Nasdaq zrobiłby nowe ATH i tym sposobem bym zaliczył target maksymalny i koniec na dzisiaj tradingu by był. To jest taka moja rozkmina na teraz. Dorzuciłem jeszcze jedną pozycję i na tym wcześniejszym high będę wyskakiwał 2 duże kontrakty. Jest targecik. No, powiem wam, że to było ciężkie. To było ciężkie. Dzisiaj naprawdę był sprawdzian emocji, bo powiem wam, że tyle razy co wracali, zawracali, no to naprawdę było ciężko, nie? Dobra, teraz tylko dobiję sobie małym kontraktem do maksymalnego targetu, także dzisiaj wygląda to tak. Niestety któryś dzień przeliczyłem się i zrobiłem ponad $1000 zysku, więc teraz z konsystencji 25% wyniesie mnie troszkę więcej. Ale to nic, niedługo dobijemy do targetu i będzie gitarka. Będę miał dzięki temu większy balans na kontach, więc myślę, że będzie ok. No i co, zaraz zobaczymy jak to zatyka. No ATH jest nowe zrobione, liźnięte dosłownie. Widzicie, tak jak to tutaj wygląda. Ale jeszcze na S&P nie zrobione jest 6600, więc liczę na to, że właśnie S&P dobije te 6600 i wtedy będzie zawrotka, czyli S&P zrobi nic innego jak przetestowanie wczorajszego high. A że to wypada na równym poziomie, tym bardziej jest to fajny magnetyczny poziom, nie? Który będzie ściągał cenę tutaj, czyli 6600 i wtedy można szukać jakiejś zawrotki nawet i na Nasdaqu. Czyli moja perspektywa wygląda tak, że przede wszystkim patrzę na indeks S&P jako wiodący największy indeks, w którym najwięcej jest kapitału, tak? W którym najwięcej się przewija kapitału, więc docelowo staram się patrzeć na S&P, a w dalszej perspektywie dopiero na resztę indeksów. Dobra, to w tym materiale to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, lajkowaniu. Pamiętajcie o rejestracjach w FundingTix, gdzie dokładacie się do wspólnej puli, z której będą losowane później challenge dla Was. No i co? I zapraszam do kolejnych materiałów. We wtorek ruszamy pewnie z następną sesją. W międzyczasie wypuszczę parę edukacyjnych materiałów, które już mam nagrane. Także trzymajcie się i udanego weekendu.